Agnieszka Kuźmicka, Twój specjalista w zakresie BHP. Witam Cię serdecznie w kolejnej lekcji. Z lekcji dowiesz się, jak kształtować warunki pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii. Zapraszam do wysłuchania. Czym jest ergonomia? Ergonomia bada funkcjonalne możliwości i właściwości człowieka w procesach pracy, które sprawiają, że praca staje się bardziej sprawna, a jednocześnie przyczyniają się do fizycznego rozwoju człowieka pracującego. Zapewniają mu bezpieczeństwo i wygodę oraz chronią jego zdrowie i zdolność do pracy. Obowiązki pracodawcy dotyczące wymagań ergonomii na stanowiskach czy procesach pracy są zawarte w wielu przepisach. W jednych mówi się wprost o ergonomii. Są to na przykład w Kodeksie Pracy, w dziale 10, artykuł 215 i 218, który wskazuje, że maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia pracy powinny być tak konstruowane i budowane, aby uwzględniały zasady ergonomii. Natomiast w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, tutaj znajdziemy przepis, który wskazuje, że pracodawca jest obowiązany organizować stanowiska pracy z monitorami ekranowymi w taki sposób, aby spełniały one minimalne wymagania BHP oraz ergonomii określone w załączniku do tego rozporządzenia. Następnie w rozporządzeniu w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn znajdziemy przepis, który wskazuje, że maszyna powinna być tak zaprojektowana i wykonana, aby w przewidzianych warunkach jej użytkowania ograniczyć do minimum dyskomfort, zmęczenie oraz obciążenie fizyczne i psychiczne odczuwane przez operatora. Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych wskazuje natomiast, że obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych, wymagania dotyczące organizacji i sposobów wykonywania ręcznych prac transportowych powinny się odbywać właśnie z uwzględnieniem wymagań ergonomii. Kolejne rozporządzenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy tutaj wskazuje na ramową tematykę programów szkoleń, w których powinniśmy uwzględnić zasady ergonomii, a także kończąc tutaj na przepisach, rozporządzenie w sprawie służby BHP wskazuje, że jednym z takich zadań służby BHP jest inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki BHP oraz właśnie ergonomii. Tutaj można powiedzieć, że w procesie pracy to nie człowiek ma się dostosować do stanowiska pracy, ale właśnie stanowisko pracy z całym swoim wyposażeniem i organizacją powinno być dostosowane do człowieka, aby mógł wydajnie i bezpiecznie pracować. Nie można jednak zapominać o tym, że w celu pełnego spełnienia wymogów ergonomii człowiek powinien kształcić się i doskonalić w metodach pracy, rozpoznawaniu zagrożeń, uciążliwości pracy, a także sposobach i unikania ograniczenia, tutaj powiedzmy w zakresie bezpieczeństwa i ergonomii. Dopiero po połączeniu tych działań będzie można mówić o spełnieniu wymogów BHP i ergonomii na stanowiskach pracy, czyli o maksymalnym zapewnieniu bezpieczeństwa zatrudnionym. Ergonomię dzielimy na ergonomię koncepcyjną oraz korekcyjną. Czym jest ergonomia koncepcyjna? Ergonomia koncepcyjna zajmuje się problematyką ergonomicznego projektowania zakładów, stanowisk pracy i metod pracy, a także zasad konstrukcji wszelkich urządzeń technicznych. Natomiast ergonomia korekcyjna zajmuje się problematyką usprawniania istniejących już warunków i metod pracy w czynnych zakładach. Jeżeli myślimy o kształtowaniu tutaj warunków pracy pod kątem ergonomii, na pewno warto wskazać na polskie normy, które dotyczą ergonomii. Powinniśmy też używać ergonomicznych list kontrolnych, czyli zestawu pytań umożliwiających badanie materialnych warunków samej pracy ludzkiej ze względu na przystosowanie do człowieka, badanie wydatku energetycznego. Im większy wydatek energetyczny niezbędny do wykonania zadania, tym praca jest mniej ergonomiczna. Nie wymaga udowodnienia stwierdzenie, że człowiek przemęczony pracą łatwiej popełnia błędy zarówno produkcyjne, jak i związane z bezpieczeństwem pracy.
a także można wykorzystać wnioski z analizy przyczyn wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, chorób zawodowych. Kontrole warunków na stanowiskach pracy też powinny dawać nam wskazówki, co w zakresie ergonomii powinniśmy poprawić sami pracownicy, czyli opinie pracowników, ponieważ pracownicy najlepiej wiedzą, co i w jakim stopniu utrudnia im wykonanie zadania, co powoduje największe zmęczenie czy znużenie pracą, a często mają propozycje, co wprowadzić, zmienić, aby poprawić warunki pracy. Bez rozmowy bezpośrednio na stanowisku pracy lub przy innej okazji można nie zauważyć wielu niedogodności lub wręcz zagrożeń. Wyniki wydajności pracy. Jeżeli porówna się podobne stanowiska pracy z podobnymi maszynami, na których pracownicy o podobnych kwalifikacjach wykonują podobne produkty, a wydajność pracy znacznie się różni, to może świadczyć właśnie o tym, że właśnie ergonomia w swoich szczegółach wpływa na wydajność. Może być to uciążliwy hałas, nieodpowiednie oświetlenie, temperatura, wilgotność powietrza, przeciągi, przestrzeń pracy, dostęp do miejsc składowania, układy sterowania. Może to być spowodowane również nierytmicznością dostaw materiałów czy awaryjnością urządzeń i zbyt długim czasem ich napraw, co powoduje z jednej strony przerwy w pracy, ale z drugiej wymaga późniejszego znacznego wysiłku, zarówno fizycznego, jak i psychicznego, by w terminie wykonać zadanie. Na sam koniec wskażę, że też informacje o zachorowaniach pracowników na choroby mogą być właśnie źródłem takich informacji do kształtowania ergonomicznych warunków pracy. Chodzi tu o sprawdzenie przy wykonywaniu jakich prac, przy jakim zatrudnieniu, w którym wydziale pracownicy najczęściej chorują, na przykład na jakieś schorzenia górnych dróg oddechowych, choroby oczu. Dzisiaj uzyskanie tych informacji jest znacznie utrudnione, ale z działów na przykład kadr można otrzymać informacje ogólne, statystyczne, a od lekarza medycyny pracy bardziej szczegółowe, pokazujące, które stanowiska, konkretne miejsca wykonywania pracy mogą być przyczyną konkretnych zachorowań, co może znaczyć, że warunki ergonomii nie są tam zachowane. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam Cię do kolejnej lekcji.